Nasze życie to znacznie więcej niż się nam wydaje. Tony Cikoria, chirurg. Tony stał na tarasie nad jeziorem Sleepy Hollow, gdzie zapowiadał się kolejny spokojny dzień pełen rodzinnej atmosfery. Każdego sierpnia jego żona organizowała wspólne urodziny dla kilku członków rodziny, których święta przypadały w tym samym czasie. Tym razem wybrali malowniczy zakątek nad jeziorem otoczony lasami. Pogoda była idealna. Ciepłe słońce oświetlało tafle wody, a w powietrzu unosił się zapach lata. Tony zajął się grillem, przygotowując jedzenie, a myśli zaczęły krążyć wokół jego mamy, której nie było na spotkaniu. Muszę do niej zadzwonić, pomyślał. Po chwili przekazał obowiązki przy grillu komuś innemu i ruszył w kierunku budki telefonicznej, którą dostrzegł przy wejściu do budynku. Wtedy jeszcze nie widział, że nad jeziorem zaczynały zbierać się ciemne chmury. Stanął przy telefonie, wrzucił monetę i wykręcił numer. Sygnał dzwonił raz za razem, ale nikt nie odbierał. Pewnie jest zajęta, pomyślał Tony. Chwycił słuchawkę, żeby zakończyć połączenie. I właśnie wtedy usłyszał przerażający huk. Piorun uderzył prosto w telefon. Świat wokół niego eksplodował oślepiającym światłem, a siła wybuchu wyrzuciła go w powietrze. Tony opadł na ziemię jak szmaciana lalka. Zamiast przerażenia czy bólu, poczuł jednak coś zupełnie innego. Spokój. Wstał powoli i rozejrzał się dookoła, próbując zrozumieć, co się właściwie stało. Obraz wirującej w powietrzu słuchawki telefonu zdawał się być nieruchomy w jego myślach, jakby świat zamarł. Nagle usłyszał krzyk swojej teściowej. Kobieta biegła w jego stronę z przerażeniem malującym się na twarzy. Tony patrzył na nią, nie rozumiejąc, dlaczego tak panicznie biegnie. Wtedy zauważył, że ona wcale nie patrzyła na niego, tylko w stronę czegoś innego. Obrócił się i ujrzał swoje ciało, leżące bez życia na ziemi. To niemożliwe, pomyślał. Stał obok, żywy, a jednocześnie patrzył na siebie leżącego na ziemi. W jednej chwili wszystko stało się jasne. Jestem martwy. Zdał sobie sprawę, ale w tym stwierdzeniu nie było ani lęku, ani bólu. To była zwykła, naturalna myśl. Spodziewał się, że śmierć przyjdzie z jakimś spektakularnym znakiem, może dźwiękiem dzwonów, błyskami światła. Ale nic takiego się nie wydarzyło. Śmierć przyszła cicho, jakby była najzwyklejszym przejściem do kolejnego etapu. Kobieta, która właśnie podeszła do jego ciała, zaczęła reanimację. Była pielęgniarką, ale Tony wiedział, że jej wysiłki nie przyniosą skutku. Stał obok, próbując do niej mówić. Próbował nawiązać kontakt, ale nikt go nie słyszał. Był niewidzialny dla świata żywych, choć wszystko wokół niego działo się jak zwykle. Zrozumiał, że jego świadomość, jego dusza była w pełni obecna. Myślał, analizował, ale nie czuł już żadnego związku ze swoim ciałem. To ja? Ale nie ja, pomyślał, patrząc na swoje martwe ciało. Wtedy coś w nim zaskoczyło. Zrozumiał, że dusza jest wieczna. Ciało, które dotąd było jego nierozerwalną częścią, było teraz tylko skorupą, pustym naczyniem. On sam, jego prawdziwe ja, nadal istniało i istniało zawsze. Nie ma czegoś takiego jak śmierć, myślał z rosnącą pewnością. Spojrzał na schody prowadzące do górnej części pawilonu, gdzie bawiła się jego rodzina. Gdy ruszył w ich kierunku, zauważył, że jego nogi zaczynają się rozmywać. Jego ciało, które było już tylko iluzją, powoli przestawało istnieć. Krok po kroku stawał się czystą energią. Kiedy dotarł do szczytu schodów, po prostu przeniknął przez ścianę, nie potrzebując już fizycznej formy, by się poruszać. W pokoju na górze zobaczył swoją żonę, która malowała twarze dzieci. Przez chwilę obserwował ją z góry, rejestrując każdy szczegół. Układ mebli, dzieci bawiące się dookoła.
To było niesamowite, bo choć był już martwy, mógł widzieć i odczuwać wszystko wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej. Tony powoli dryfował poza dach pawilonu. W jednej chwili wszystko wokół niego stało się niewyraźne, a on sam znalazł się w przestrzeni, której nie potrafił opisać ziemskimi słowami. Czuł, jak zanurza się w strumieniu czystej, nieskazitelnej energii. To była energia tak potężna, że cała jego istota wypełniła się spokojem, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczył. Otaczała go błękitno-biała poświata, która emanowała miłością i pokojem. Nie było innych emocji, żadnych zmartwień, żadnych lęków, tylko czysta miłość i spokój. Tony poczuł, że ta energia to coś większego niż cokolwiek, co dotąd znał. To musi być energia Boga, pomyślał, zaskoczony, jak naturalne było to odkrycie. Nie było to coś, co musiałby analizować, po prostu wiedział. Tak. To było źródło wszystkiego. Czuł, jakby unosił się w rzece, a woda była esencją miłości, która przenikała każdy jego atom. W tej chwili wszystko wydawało się tak oczywiste. Miłość była najważniejsza, była siłą napędową wszystkiego, co istnieje. Nic innego nie miało znaczenia. Tony rozkoszował się tym uczuciem, jakby był zanurzony w najczystszej, najgłębszej rozkoszy, jaką mógł sobie wyobrazić. Nagle przed jego oczami zaczęły pojawiać się obrazy, jak migawki z filmu. Zobaczył sceny z własnego życia. Były to zarówno momenty radości, jak i chwile, które przynosiły ból. Przelotnie ujrzał dzieciństwo, pierwsze sukcesy i porażki, twarze bliskich mu ludzi. To nie była jednak retrospekcja, jaką można zobaczyć w filmach o życiu po śmierci. Tony nie odczuwał ani dumy, ani żalu. Po prostu widział te wydarzenia takimi, jakimi były, bez osądu, bez emocji. Były po prostu częścią jego podróży. Dryfując w tym strumieniu energii, Tony zaczął czuć, że idzie dalej, choć nie wiedział dokąd. Był ciekawy, podekscytowany, ale jednocześnie zupełnie spokojny. W tej chwili miał poczucie, że wszystko, co się wydarzy, jest dokładnie tym, co powinno się wydarzyć. Było to uczucie pełnego zaufania, coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczył w takiej skali. I wtedy w jednej chwili coś się zmieniło, jakby ktoś zmienił przełącznik. Nagle poczuł ból, silny, przeszywający ból, który wyrwał go z tego błogiego stanu. Tony zdał sobie sprawę, że wraca do swojego ciała. Krzyknął w myślach. Nie chcę wracać. Chciał zostać tam, gdzie był, w tej czystej esencji miłości, ale jego ciało miało inne plany. Był wciągany z powrotem do świata fizycznego, a ból, który go uderzył, był nie do zniesienia. Gdzieś na skórze, na twarzy i stopie czuł, jakby ktoś wbijał w niego rozpalone pręty. Tam, gdzie piorun wszedł i wyszedł z jego ciała, paliło żywym ogniem. Dlaczego muszę wracać? Pytał siebie w myślach. Był zły, rozczarowany. Tyle bólu i cierpienia, kiedy przed chwilą doświadczał najczystszej formy szczęścia, jaką mógł sobie wyobrazić. To była brutalna zmiana. W tym samym momencie kobieta, która go reanimowała, przestała. Tony powoli odzyskiwał świadomość, ale ból był przytłaczający. Jego umysł wciąż był zamglony. Próbował złożyć myśli w całość. Otworzył oczy, ale wszystko było niewyraźne, jakby patrzył przez mgłę. Z czasem zmysły zaczęły się wyostrzać, a wokół niego pojawili się ludzie, bliscy, lekarze, ratownicy. Ktoś wezwał karetkę, ktoś inny chciał go zabrać do szpitala na badania. Ale Tony nie chciał iść do szpitala. Nie chcę spędzić godzin na pogotowiu tylko po to, żeby ktoś mi powiedział, że żyje, pomyślał. Zamiast tego pozwolił, by zabrano go do domu. Zadzwonił do znajomych kardiologów i neurologów, którzy po wysłuchaniu jego historii orzekli. Masz szczęście,
że żyjesz. Po powrocie do domu Tony wciąż był oszołomiony. Nie chodziło tylko o fizyczny ból, choć miejsce, gdzie piorun przeszył jego ciało, wciąż pulsowało nieprzyjemnym gorącem. Prawdziwe oszołomienie pochodziło z głębi jego duszy. Próbował zrozumieć, co właściwie się stało. Przecież umarł. Widział swoje ciało, patrzył na swoją rodzinę z góry, a potem poczuł tę wszechogarniającą miłość i spokój, którego nigdy wcześniej nie doświadczył. I teraz z powrotem był tutaj, w świecie bólu ciał i problemów codzienności. Nie wiedział, jak o tym mówić. W tamtych latach tematy takie jak życie po śmierci czy duchowe doświadczenia nie były szeroko akceptowane. Tony bał się, że jeżeli zacznie o tym opowiadać, ludzie uznają go za szaleńca. Mógłby stracić swoją reputację, a nawet pracę. W końcu był lekarzem, człowiekiem nauki. Ktoś taki nie mógł mówić o duszach, światłach i boskiej miłości, prawda? Przez pierwsze tygodnie milczał. Mówił tylko najbliższym o tym, co się wydarzyło, ale nawet przed nimi nie odsłaniał wszystkiego. Nie chciał, żeby patrzyli na niego jak na kogoś, kto stracił kontakt z rzeczywistością, a jednak w środku wiedział, że coś fundamentalnie się zmieniło. Nie mógł już wrócić do dawnego życia. Wcześniej Tony był skupiony na swojej karierze. Jako chirurg marzył o tym, by publikować naukowe artykuły, prowadzić prestiżowe konferencje i być uznanym w swojej dziedzinie, ale teraz te rzeczy straciły na znaczeniu. Wszystko, co kiedyś wydawało się tak ważne, teraz było tylko cieniem w porównaniu z tym, co doświadczył po drugiej stronie. Pytanie, które nie dawało mu spokoju, brzmiało: dlaczego ja? Dlaczego przeżyłem to wszystko? Z czasem zaczęło się dziać coś dziwnego. Tony odkrył w sobie pragnienie, które wcześniej nigdy go nie interesowało. Pragnienie, by słuchać muzyki klasycznej. Zawsze był dzieckiem lat 60., dorastał z rock'n'rollem i nie wyobrażał sobie życia bez głośnych, gitarowych riffów. A teraz, nagle, coś przyciągnęło go do muzyki fortepianowej. To było tak silne, że nie mógł się temu oprzeć. Pewnego dnia pojechał do najbliższego miasta Albany, by kupić płytę z klasyczną muzyką fortepianową. Kiedy wszedł do sklepu, jego wzrok natychmiast przyciągnęła jedna z płyt z utworami Chopina. Wziął ją do ręki, jakby to była rzecz, której szukał przez całe życie, choć dopiero teraz to odkrył. Od tego momentu nie mógł przestać jej słuchać. Całe noce i dnie spędzał, wsłuchując się w dźwięki fortepianu, które wypełniały jego dom. Ale to nie wystarczyło. Tony poczuł, że samo słuchanie muzyki nie zaspokaja tej nowo odkrytej potrzeby. Chciał nauczyć się grać. Chciałby, by te dźwięki wydobywały się spod jego własnych palców. Problem był jednak taki, że nie miał ani fortepianu, ani pojęcia, jak grać na tym instrumencie. To, co wydarzyło się później, Tony uznał za kolejny znak od losu. Pewnego dnia do jego domu przyszła jedna z opiekunek do dzieci, która oznajmiła, że się przeprowadza i musi znaleźć miejsce do przechowania swojego starego fortepianu. Czy mogę zostawić go u was na rok? Zapytała. Tony za nie mówił. Jeszcze dzień wcześniej zastanawiał się, skąd wziąć fortepian, a teraz ten instrument dosłownie wchodził w jego życie. Zaczął uczyć się gry samodzielnie. Próbował nauczyć się podstaw, ale nie było to łatwe. Jego życie zawodowe, obowiązki rodzinne. Wszystko to zajmowało mu większość czasu, a jednak z każdym dniem ta nowa pasja rosła w nim coraz bardziej. Jednej nocy miał sen. We śnie widział siebie na scenie siedzącego przy fortepianie, grającego własną muzykę. To nie była muzyka innych kompozytorów. To były jego własne utwory. Dźwięki, które płynęły z instrumentu, były tak wyraziste, że kiedy się obudził, doskonale pamiętał je w swojej głowie. Była 3:00 nad ranem, ale Tony nie mógł czekać. Udał się do fortepianu i zaczął próbować grać to, co słyszał we śnie, ale nie miał pojęcia, jak to zapisać, ani jak odtworzyć te dźwięki. Od tamtej pory
Za każdym razem, gdy siadał przy fortepianie, muzyka z jego snu powracała. Była w nim tak silna, że zaczęła mu przeszkadzać nawet w pracy. Myślał o niej podczas operacji, podczas rozmów, wszędzie. W końcu zdecydował, że musi się nauczyć, jak zapisywać muzykę. Kupił program do pisania nut i spędzał każdą wolną chwilę na komponowaniu. Rano wstawał o 4:30 i grał przed wyjściem do pracy, a potem, gdy dzieci kładły się spać, znowu siadł do fortepianu i grał do północy. Był dosłownie opętany tą muzyką. Nic innego nie miało znaczenia. Tony zanurzył się w muzyce tak głęboko, że czasami zapominał o reszcie świata. Przez kolejne miesiące żył w rytmie, który narzucała mu muzyka. Komponował, grał, zapisywał kolejne nuty. Fortepian stał się jego ucieczką, mostem do tamtego doświadczenia po drugiej stronie. Dźwięki, które tworzył, przybliżały go do tamtego uczucia czystej miłości i pokoju, jakie poczuł, gdy jego dusza opuściła ciało. Muzyka była najbliższym odzwierciedleniem tego, co tam przeżył. To był jakby kanał, przez który mógł na nowo dotknąć tej boskiej energii. Z czasem jednak Tony zaczął zastanawiać się nad znaczeniem tego wszystkiego. Choć gra i komponowanie dawały mu spokój, czuł, że to nie była jedyna lekcja, którą miał wynieść z tamtego doświadczenia. Wiedział, że to, co się stało, nie było przypadkiem. Nie mógł już dłużej ignorować wewnętrznego głosu, który podpowiadał mu, że jego życie powinno wyglądać inaczej. Że celem nie było tylko odnalezienie siebie w muzyce, ale też pomoc innym. Dzielenie się miłością, którą otrzymał. Przypomniał sobie tamto uczucie po drugiej stronie. Czystą energię miłości, która otaczała go z każdej strony. Zrozumiał, że wszyscy ludzie mają do niej dostęp, ale często gubią się w codziennym życiu, zapominając, co jest naprawdę ważne. To, co Tony przeżył, nie było tylko jego osobistą podróżą. Było również przypomnieniem, że życie na ziemi to tylko jeden z etapów istnienia i że trzeba to życie przeżywać świadomie, pełnym miłości i empatii wobec innych. Wtedy coś w nim pękło. Postanowił, że musi podzielić się tym, co przeżył. Początkowo był bardzo ostrożny. Obawiał się, że ludzie mogą go uznać za dziwaka, ale zaczął powoli otwierać się przed najbliższymi. Z czasem jego historia rozprzestrzeniła się. Tony zaczął mówić o tym, co przeżył ludziom, którzy również szukali odpowiedzi. Jego doświadczenie stawało się dla innych światłem, które pomagało im zrozumieć, że życie nie kończy się na ziemi, że istnieje coś więcej, coś piękniejszego i bardziej pełnego, niż mogą sobie wyobrazić. Jednocześnie Tony postanowił wprowadzić zmiany w swoim codziennym życiu. Zaczął dostrzegać wagę małych gestów, uśmiechów, rozmów z bliskimi. Przestał gonić za karierą i sukcesem, a zamiast tego skupił się na tym, co naprawdę ważne, na relacjach z ludźmi. Na tym, jak może przyczynić się do dobra innych. Wiedział, że nie potrzebuje już osiągnięć, by czuć się spełnionym. Zrozumiał, że prawdziwe spełnienie tkwi w prostych aktach miłości i życzliwości. W jego sercu zapanował spokój. Mimo że wiedział, że kiedyś znowu opuści to ciało, to nie obawiał się już śmierci. Śmierć, której tak wielu ludzi się lęka, była dla niego teraz tylko przejściem. Przejściem do czegoś piękniejszego i pełniejszego. A póki był tutaj, na ziemi, chciał przeżywać każdy dzień, dzieląc się miłością, której doświadczył w tym krótkim momencie na drugiej stronie. Tony zakończył swoją podróż z pełnym zrozumieniem, że życie to coś więcej niż tylko fizyczna egzystencja. Wszyscy jesteśmy połączeni z czymś większym, z energią, która nas napędza i daje nam siłę. I choć jego doświadczenie było niezwykłe, wiedział, że każdy człowiek ma w sobie ten sam potencjał, by odkryć prawdę o życiu i o sobie samym. To, co na początku wydawało się końcem, okazało się nowym początkiem dla Tonego. Świat, który znał, teraz był pełniejszy, a jego życie bardziej znaczące. Już nigdy nie będzie takie jak przedtem i właśnie to dawało mu prawdziwy spokój.
Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Aby nie przegapić kolejnych pięknych i inspirujących historii, zasubskrybuj proszę kanał rozwojowy. Wszystkiego dobrego i błogosławionego dnia.